We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w sobotę. Taka pogoda, niestety. Widzicie jaka pogoda? Przestało na chwilę padać, ale jest paskudnie. Myślałem, że pojeżdżę tutaj po okolicy, coś Wam pokażę z tych moich stron. No ale w tą pogodę to chyba nie bardzo. Jadę sobie tylko teraz przemyć motocykl, ponieważ jest tak strasznie brudny po tych offroadach, po tym wszystkim, że muszę go trochę przemyć. Nieważne, że taka pogoda. Ale co do nagrywania tutaj okolic, ja mam filmy i nagrania z tamtego roku, bo ja sobie w tamtym roku tutaj jeździłem i coś nagrywałem. Miałem zrobić właśnie film o tym moim regionie, skąd pochodzę, także wrzucę Wam z tamtego roku te nagrania. Po prostu miałem zrobić film tamtym razem już i jakoś mi tak zeszło. Nie zrobiłem, więc wrzucę Wam w tym filmie. A propos wczorajszej niespodzianki, udała się. W ogóle byli całkowicie zaskoczeni. Mama nie mogła uwierzyć. Także niespodzianka udana, posiedzieliśmy wieczorem z tatą, z bratem. Dzisiaj całą sobotę spędzam tutaj w domu rodzinnym. Pojadę może do najbliższej rodziny jeszcze, a jutro wracam do Austrii. A teraz pasuje mi go przemyć, no bo zobaczcie jak pięknie wygląda motocykl po moich eskapadach. Zobaczcie na silnik. No wszystko katastrofa. Ale to nic, zaraz będzie czyściutki. Wiem, że tylko na chwilę, bo wyjadę na ulicę i będzie z powrotem to samo, no ale przynajmniej z tego błota muszę wymyć. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tę śrubę, co zgubiłem na samym początku na tecie. Kręciłem te dwie oryginalne. Na razie prowizorycznie tylko takie znalazłem u taty. Nie wygląda to zbyt dobrze, ale może podjadę jeszcze dzisiaj, zdążę do sklepu tutaj do Tarnowa, może coś kupię, jeżeli nie, to będę musiał zamówić w Triumfie. Dzień dobry, witam Was wszystkich w sobotę, to już przedostatni dzień mojej podróży i jednocześnie czwarty, finałowy odcinek tej całej serii. Jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzednich 3 odcinków, no to koniecznie zajrzyjcie na kanał, tam zaczyna się cała historia tej nieplanowanej podróży. Dzisiaj miałem pokazać Wam trochę mojego regionu, plan był taki, żeby wsiąść na motocykl, pojeździć i nagrać kilka fajnych miejsc. Niestety pogoda kompletnie pokrzyżowała te plany, jak sami widzicie, nie zachęca do jazdy, więc postanowiłem zostać w domu. Ale nie chciałem zostawić Was z niczym, więc mam jeszcze materiały z wakacji 2025 roku, których nigdy wcześniej nie publikowałem. Pomyślałem, że to dobra okazja, żeby je Wam pokazać i przy okazji opowiedzieć trochę o tym regionie. Zacznę może od czegoś bardziej ogólnego, czyli od Polski. Dla mnie to naprawdę przepiękny kraj. Być może patrzę na niego trochę inaczej niż osoby, które mieszkają tutaj na co dzień, bo od ponad 20 lat mieszkam za granicą. Do Polski jednak przyjeżdżamy bardzo często. Na święta, wakacje, długie weekendy, właściwie przy każdej okazji. Czasami nawet kilkanaście razy w roku. Przez te lata zjeździliśmy z dziećmi naprawdę spory kawałek Polski. Byliśmy na Mazurach, nad morzem, w Tatrach, w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i wielu innych miejscach. Zależy nam też, żeby dzieci znały swoje korzenie. Chodzą do polskiej szkoły i poznają historię Polski. Nie ukrywam, że bardzo tęsknimy za Polską. Marzymy o tym, żeby kiedyś wrócić do domu na stałe. Mam nadzieję, że uda się to już niedługo. Za każdym razem, kiedy wracam tu, utwierdzam się w przekonaniu, że to piękny kraj i że z roku na rok bardzo się rozwija. To oczywiście moje osobiste odczucia, ale uważam, że Polska dziś jest jednym z najciekawszych, najbezpieczniejszych i najlepszych miejsc do życia w Europie. Patrzę na to z perspektywy osoby, która od ponad 20 lat mieszka za granicą i sporo podróżuje po różnych krajach. Dlatego jeszcze bardziej cieszy mnie to, jak wiele się tu u nas zmienia. Mam nadzieję, że ten kierunek rozwoju będzie trwał jak najdłużej. A jeśli ten film ogląda ktoś spoza Polski, to naprawdę serdecznie polecam odwiedzić nasz kraj. Jest tu mnóstwo pięknych miejsc, świetnych dróg i niezwykłych zakątków, które warto zobaczyć.
Teraz dwa słowa o mieście Tarnów. Można powiedzieć, że jest to miasto rodzinne, chociaż nie urodziłem się tu ani nie mieszkałem w samym mieście, ale zaraz obok. Jest to niewielkie miasto w województwie małopolskim, liczące dziś około 100 000 mieszkańców. To właśnie tutaj chodziłem do szkoły średniej i dlatego z sentymentem patrzę na to, jak bardzo zmieniło się przez ostatnie lata. Największe wrażenie robi odrestaurowany rynek, moim zdaniem jeden z piękniejszych w Polsce. Jeśli będziecie w Tarnowie, koniecznie przespacerujcie się ulicą Wałową i po rynku, szczególnie wieczorem. Miasto wtedy naprawdę ma swój klimat. Można usiąść w jednej z restauracji albo kawiarni, coś zjeść, napić się kawy i po prostu miło spędzić czas. Tarnów ma też bardzo ciekawą historię i wiele miejsc, które warto zobaczyć. Jest brama seklerska, będąca symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej, piękna bazylika katedralna, kościół świętej rodziny, park strzelecki, mauzoleum generała Józefa Bema, a także ruiny zamku i punkt widokowy na górze świętego Marcina. Warto odwiedzić również Muzeum Historii Żydów Tarnowskich i miejsce pamięci związane z pierwszym transportem polskich Żydów do obozu Auschwitz, który wyruszył właśnie z Tarnowa. To ważna i poruszająca część historii tego miasta. Jeśli będziecie w okolicy, polecam wybrać się również poza Tarnów. Niedaleko znajdują się m.in. Tuchów, Ciężkowice z malowniczym skamieniałym miastem, Zalipie, słynna malowana wieś czy Jezioro Rożnowskie. Naprawdę nie brakuje tu ciekawych miejsc na jednodniowe wycieczki. Na koniec warto wspomnieć o generale Józefie Bemie, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z Tarnowem. Był bohaterem powstania listopadowego i wiosny ludów, a na Węgrzech do dziś jest otaczany ogromnym szacunkiem. To właśnie dzięki niemu Tarnów i Węgry łączy wyjątkowa historyczna więź. Jeśli będziecie kiedyś w Małopolsce, serdecznie polecam odwiedzić Tarnów. To spokojne, piękne miasto z bogatą historią, naprawdę warte poznania. Wchodzimy właśnie na rynek do Tarnowa. Przepiękny rynek, odremontowany całkowicie, już dosyć dawno, ale jest naprawdę śliczny. Patrzcie, ile to jest restauracji. Naprawdę, kto nie był jeszcze w Tarnowie, szczerze polecam tutaj przyjechać. Małe miasteczko, ale jest przepięknie, ciekawe historycznie. Będąc w tych okolicach, warto również zatrzymać się w niewielkim miasteczku Wojnicz. To miejsce ma ponad 750 lat historii i mimo swoich niewielkich rozmiarów skrywa kilka naprawdę ciekawych zabytków. W samym centrum znajduje się pięknie odrestaurowany rynek, który jest sercem miasta. Kilka kroków dalej stoi zabytkowy kościół świętego Leonarda, jeden z najstarszych kościołów w regionie, a także kościół świętego Wawrzyńca z charakterystyczną wolno stojącą drewnianą dzwonnicą. Tuż obok rozciąga się park miejski, który obecnie przechodzi gruntowną renowację i już wkrótce zyska zupełnie nowe oblicze. W parku znajduje się również zabytkowy Pałac Dębskich, historyczny budynek, który w ostatnim czasie został odrestaurowany i ponownie stał się ozdobą tego miejsca. Jeśli będziecie przejeżdżać przez te okolice, naprawdę warto zatrzymać się choć na godzinę lub dwie. To spokojne, klimatyczne miasteczko z ciekawą historią, które zdecydowanie zasługuje na chwilę uwagi. Do tych okolic mam ogromny sentyment, bo to właśnie tutaj spędziłem praktycznie całe moje dzieciństwo. Z tymi miejscami wiąże się mnóstwo wspomnień, do których bardzo lubię wracać. Dlatego chciałbym pokazać Wam kilka ujęć z ubiegłego roku. Nagrywałem je jeżdżąc motocyklem po drogach, które doskonale pamiętam z dzieciństwa. To była taka podróż do wspomnień i okazja, żeby jeszcze raz zobaczyć te miejsca z zupełnie innej perspektywy. Słuchajcie, tutaj jest pomnik i Jezus, ja tu nie byłem 25 lat. Kurde, dawniej tam była droga do tyłu, ale tutaj tata kolegi mi mówi, że tam się już nie da przejechać. Ale słuchajcie, tu jest pomnik i w czasie II wojny światowej, z tego co pamiętam, to alianci lecieli samolotem prawdopodobnie do powstańców warszawskich, ale to sprawdzę i Wam powiem jeszcze dokładnie. I tutaj Niemcy ich zestrzelili, samolot im zestrzelili i ten samolot gdzieś spadł tutaj. I tu jest pomnik upamiętniający, on już jest dosyć dawno, w którym roku? W 91 roku. Ja pamiętam to, jak było otwarcie tego pomnika, byłem takim małym brzdącem. Ile miałem wtedy? 8 lat. O, tu są resztki z tego samolotu.
Nawet widać dziury po kulach. No tak, to jest symbol powstania warszawskiego. O, tutaj nawet pisze pamięć lotników alianckich zastrzelonych tu w sierpniu 1944 roku. Tak. 23 lata, 29 lata, 19 lat, 20 lat, 24 lata. No niestety. Takich symboli, takich miejsc w Polsce jest bardzo dużo. Każdy chyba zna chociaż trochę naszą historię tragiczną. Co nam tutaj Niemcy urządzili w czasie II wojny światowej. Aha, i co chciałem powiedzieć. Tutaj, pamiętam za takiego małego, przychodziliśmy bardzo często i tu były pola uprawne, z tego co pamiętam. I w tym miejscu, gdzie ten samolot leżał, nic nie rosło. Dookoła były tutaj jakieś ziemniaki, coś tam, zboża. A w jednym takim miejscu nie rosło nic, bo tam, wiecie, no jeszcze oleje, paliwo, te wszystkie chemikalia były w ziemi. I po tylu latach, to były lata 90., przychodziliśmy tutaj i zbieraliśmy jeszcze części z tego samolotu. Wyciągaliśmy jakieś śruby, jakieś blachy. Składowaliśmy to w takim garażu. Ciekawe jest to, muszę się skontaktować ze Zbyszkiem. A tak w ogóle to pozdrawiam Cię, jak oglądasz ten film. I tutaj jeździliśmy tam rowerami. Tu była dróżka taka, z tego co pamiętam. To jest taka rzeczka. Aha, właśnie, co mi się przypomniało. To jest taka rzeczka. Widzę teraz, to jest zarośnięte wszystko. Jak w 1997 roku była ta wielka powódź w Polsce, to tu płynie, czy ja nie wiem czy płynie, bo to zarośnięte już, ale tu jest tak wody, wiecie, może nie wiem, 5 cm. To wtedy to wszystko tu było wylane. Tu było ze 2 metry chyba wysokości wody. To tak wyglądało jak Dunajec, kurde. Ta powódź była straszna. Zresztą pojedziemy tam trochę dalej, ja spróbuję tu inaczej objechać. To wam pokażę takie inne miejsce, taki most, co zerwało podczas tej powodzi. Jezu, 25 lat to nie byłem. Fajnie. Tam w tych brzuskach, w tych lasach paliliśmy ogniska. Tak samo tutaj po prawo. Wiecie, tu jest taki region. Ja wam później pokażę. Tu są same żwirownie dookoła. Wydobywają żwir, piaski i tak dalej. Bo tu mamy takie tereny. I obok tych żwirowni są właśnie lasy. Tu się zaczynają lasy. Bardzo duże lasy państwowe. Także teren jest taki bardzo zielony. Spokojnie tu jest. Uwielbiam takie właśnie miejsca. I moje wspominki z dzieciństwa są tylko i wyłącznie pozytywne. Miałem przewspaniałe dzieciństwo tutaj. Uwielbiałem tutaj skakać po tych różnych drzewach, lasach. No i tu się chyba coś paliło. Tutaj też nie byłem już chyba z 20 lat. Kurde, tak często przyjeżdżam do Polski i powiem wam szczerze, koło domu i nigdy tu nie przychodziłem. Nie wiem czemu, nigdy nie ma czasu, zawsze są jakieś załatwienia. Aha, to jest tutaj ten most? O kurde, jak tu się pozmieniało. Jezu, jak to zarośnięte wszystko. Ale zaraz wam coś powiem. Tutaj. Aha, no tak, pamiętam. Tutaj ta rzeczka. Tu było wszystko. Nie no, podobnie jak teraz, tylko ta rzeczka zamarzała w zimie. W tamtą stronę i w tamtą stronę, tylko tu nie było tyle krzaków. Jak to zamarzało, przyjeżdżaliśmy tu, braliśmy motorower, sznurek, za motorowerem worek z sianem lub sanki i po tym zamarzniętej wodzie jeździliśmy sobie, tak. Najpierw jeden jedzie motorowerem, z tyłu drugi siedzi na worku z sianem lub na sankach, a później na odwrót. Ale fajnie było. Pamiętam za dziecka też, to było dużo mniejsze, tego tu nie było, tylko tam z tyłu. To chodziliśmy, u nas się to mówiło na grande, nie wiem jak to się mówi, bo to w Polsce, w różnych regionach mówi się różnie na to. My mówiliśmy, że chodzimy na grande, czyli wiecie co, jabłka, gruszki, właśnie tak jak tutaj borówki. Szło się po cichutku, najadło się ile się dało i uciekało jak ktoś nas gonił. Jestem teraz
nad żwirownią. To jest pierwsza żwirownia, która tu powstała. Pamiętam za dziecka, ona tutaj była otwierana, że tak powiem. I tutaj koparki wydobywały właśnie żwiry, piaski, tego typu rzeczy. Tu były takie usypane wały wysokie z tej ziemi, bo tu nie wolno było się kąpać, tu w ogóle był zakaz wstępu, ale oczywiście my jak my, kto tam patrzył na to, nie? W tygodniu jak firma pracowała, no to wiadomo, nie dało się tu przyjść, ale niedziela, nie było nikogo, to przychodziliśmy tutaj pływać. Jak sobie pomyślę teraz, że my mieliśmy tu 8, 10, 12 lat, skakaliśmy tu do wody, tu były takie wysokie wały, tu nie było zejścia takiego łagodnego, tylko tutaj koparki wybierały pionowo w dół, 12-13 metrów głębokości pewnie, i my tutaj za takich małych gnojków prawie codziennie przychodziliśmy, skakaliśmy do wody. Kurde, że nam się wtedy nic nie stało. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, żeby moje dzieci poszły na taką żwirownię pływać, ale wtedy, wiecie, były inne czasy, nie było telefonów, nie było internetu, wychodziłeś w wakacje o 8 rano z domu, mama nie wiedziała, gdzie jesteś. Cały dzień do godziny 23 grałeś w piłkę, jeździłeś motocyklami, rowerami, właśnie, pływałeś w takich stawach. Całkowicie nielegalnie, ale kto to patrzył wtedy na to? Pamiętam, że z tamtej strony zawsze przyjeżdżaliśmy. Jak policja gdzieś przyjeżdżała, to jak ktoś zadzwonił, to my uciekaliśmy na drugą stronę. Policja przyjechała z tamtej strony, to my uciekaliśmy w tą stronę. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Z tamtych czasów tutaj przyjeżdżaliśmy często naszymi nazwijmy to motocyklami. Tu był szlaban, tak jak jest teraz, tam nie wolno wjeżdżać. To jest droga leśna, to jest lasy państwowe. To są lasy państwowe, ale pamiętam, tutaj jakoś bokiem objeżdżaliśmy. I pamiętam taką sytuację z moim kolegą. Ja miałem pierwszy mój motorower, to był Romet Ogar. Pewnie kojarzycie, co to był za sprzęt. A kolega przyjechał Komarem, takim jeszcze na pedała, wiecie, co miał na biegi ręczne przy kierownicy. Jechaliśmy tam do tyłu, powiedzmy, nie wiem, 500 metrów, kilometr, i ścigaliśmy się, kto pierwszy tutaj do tego szlabanu. No i jedziemy tak raz właśnie, a ten Komar miał hamulec, tak jak przy rowerze, miał pedała i trzeba było do tyłu hamować, tak jak na rowerze się hamowało, nie? Nie ręcznie, tylko nogami. I ten hamulec czasem przeskakiwał. Zacząłeś hamować i on czasem przeskoczył, nie było hamulca. No i tam ścigaliśmy się. Ja moim ogarem oczywiście szybszy. I ja mówię, kto pierwszy do szlabanu tutaj? Ja mówię, no dobra. No ja oczywiście byłem szybszy, bo miałem lepszy motocykl. Już byłem tutaj blisko szlabanu i wygrywam, no to zacząłem hamować, no bo wiadomo, szlaban. Kolega Łukasz, pozdrawiam. On nigdy nie odpuszczał. Mówi, nie, ja muszę wygrać. No i oczywiście wyprzedził mnie. Zadowolony, że mnie wyprzedził, ale zaczął hamować i nie wyhamował, bo mu przeskoczył hamulec. Jak wypierdzielił ten szlaban. On gdzieś leżał tutaj, a jego Komar całkowicie zniszczony. Dobrze, że mu się nic nie stało. Pamiętam tylko, że później ciągnęliśmy za koło takie z gliszcza do domu. Całe takie były, wszystko pokrzywione, wszystko. Nie nadawał się na nic. Jego tata nie był zadowolony, bo to był Komar, który jego tata kupił jeszcze wiele lat temu nowego. Miał go bardzo długo. No i myśmy go tutaj wzięli i po motorze. Ale świetny czas. Jeśli chodzi o motocykle i o pierwsze jazdy właśnie takimi drogami, to ja zaczynałem od Romet Ogar, taki z silnikiem jawki, z cylindrem do przodu, odpalany tak kopkiem do przodu, tam wam pokażę w filmie. Zresztą ktoś, kto się interesuje motocyklami, to na pewno wie, o co chodzi. Pamiętam, jak mi go tata kupował. Jezus, jaki ja byłem wtedy szczęśliwy. Nie wiem, ile ja wtedy miałem, 10-12 lat, to byłem normalnie taki szczęśliwy. Marzyłem o czymś takim. To kupiliśmy go od takiego pana, wyciągnął go gdzieś ze stodoły. Już nie pamiętam, jak to wyglądała ta historia. W każdym razie praktycznie nowy motocykl, mało co przejechane, tylko stał bardzo długo w szopie. No świetny, tam był silnik jak nówka, wymieniliśmy tylko olej, filtry. I ten motocykl, ten Ogar był naprawdę super, taki niebieski. A później
kupiłem pierwszego Simpsona, tylko takiego starszego Simpsona 3-biegowego. A później miałem kolejnego Simpsona, już 4-biegowego, później kolejnego Simpsona. W międzyczasie jeszcze miałem WSK 125, dobrze, 125. WSK, później co tam jeszcze miałem? Aha, nie, no i później już jak już zacząłem pracować, to za pierwsze zarobione pieniądze już sobie kupiłem coś lepszego, Suzuki GS 500. Ale pierwszym jakim jeździłem to był właśnie ten komar na pedała kolegi. Wykradaliśmy go w nocy od jego taty z garażu. Po cichutko wyprowadzaliśmy dalej, żeby nie słyszał, że odpalamy. Jechaliśmy na pedała, bo to jego się dało jechać na, wiecie, pedałować tak jak rowerem. I dopiero odpalaliśmy tam dalej, jeździliśmy nim. Problem był tylko zawsze z paliwem, trzeba było skombinować, gdzieś paliwo, nie było pieniędzy, więc jeździło się, znaczy no, spuszczało się z samochodów od taty lub tam kolega od, nie wiem, od wujka. Zawsze gdzieś trzeba było wykombinować trochę, 1-2 litry paliwa. Na koniec chciałbym pokazać Wam jeszcze jedno miejsce, szczególnie bliskie motocyklistom. Między Wojniczem a Brzeskiem, w miejscowości Jadowniki, na wzgórzu Bocheniec, znajduje się nowa atrakcja, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. To właśnie tutaj stoi stalowy pomnik motocykla, odsłonięty z inicjatywy HDK Moto Jadowniki, grupy motocyklistów znanej z organizowania wydarzeń motocyklowych i licznych akcji charytatywnych. Ich celem jest nie tylko integrowanie środowiska motocyklistów, ale także pomaganie potrzebującym. Coraz więcej przyjeżdża tutaj motocyklistów z całej Polski, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy pomniku i spotkać się z innymi pasjonatami dwóch kółek. Tuż obok znajduje się również 25-metrowa wieża widokowa, z której rozciąga się piękna panorama okolicy. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć nie tylko Tarnów i Brzesko, ale nawet Tatry. Jeśli będziecie przejeżdżać przez te okolice motocyklem, zdecydowanie polecam zatrzymać się tutaj na chwilę. To naprawdę fajne miejsce na krótki postój, odpoczynek i kilka pamiątkowych zdjęć. W opisie filmu zostawię link do strony HDK Moto Jadowniki, gdzie znajdziecie więcej informacji o ich działalności i organizowanych wydarzeniach. Kurde, ale fajnie zrobione. Koła z łańcucha, to z jakichś starych części podobno robili. Świece wkręcone. Tłumik. Skrzynia, sprzęgło od samochodu. Ale to są tłoki, to jest jakiś silnik normalnie. Z jakiegoś samochodu. Prawdziwy silnik. Tak się mi wydaje, że z samochodu. O, już tu naklejki są. Alien tu był. No proszę. To jest łańcuch. Fajnie zrobione, fajnie, fajnie. 25 maj 2025, no to świeżutko. Niedawno oddane. Moto Jadowniki. Pozdrawiam. Zyskamy kod QR i poznaj historię pomnika. No zaraz zrobimy. W tamtym roku nie miałem jeszcze wlep, a dzisiaj mam, więc coś tu wrzucimy. Ostatni dzień, niedziela, powrót do domu w tą piękną pogodę. Pada, pada i pada. No ale to nic, wiedziałem, że tak będzie. Ale czy było warto? Oczywiście, że było warto. Ponieważ jechałem przez Słowację pięknymi drogami. Odwiedziłem rodziców, całą rodzinę. Spędziłem całą sobotę w moim regionie. A teraz wracam do domu. Z tego co patrzyłem, tylko w Polsce ma padać do granicy ze Słowacją, na Słowacji ma być już ładnie. Także zobaczymy jak będzie. Myślałem, że jeszcze wstąpię gdzieś w góry, w Tatry nasze, polskie. Zobaczyć coś ciekawego, pokazać Wam kilka fajnych punktów, no ale jak będzie cały czas taka pogoda, no to raczej zrezygnuję. Chociaż na razie kieruję się w stronę Tatr. A propos takich wyjazdów, to jest jeden minus tego wszystkiego, że przytyłem chyba z 5 kg. Bo mama mi gotowała obiadki, śniadania, kolacje, ciasto, kawa co chwilę. Także pod tym względem trzeba uważać. O, tam mają namioty rozłożone. Kurde, no pogoda im się nie udała na taki urlop. Miałem trasę zaplanowaną tak, aby pojechać sobie na Przełęcz nad Łaprzaną, a wcześniej wstąpić sobie do Głodówki. To jest restauracja, przystań, taka głodówka.
W tamtym roku tam byłem, jak była ładna pogoda. To jest ogólnie popularne miejsce, dosyć dobrze, rozpromowane przez Moto Podhale. Pozdrawiam w ogóle Moto Podhale, Adrian, jeżeli się nie mylę, tak ma na imię. Oglądam kanał. I właśnie byłem w tamtym roku jadąc właśnie do Austrii, no i tak miałem zaplanowane, że teraz też sobie pojadę, no ale przez to, że ta pogoda się nie poprawia, cały czas pada i zimno, no to troszeczkę zmieniłem na mapie trasę i jadę już tak jakby prosto w stronę domu. I właśnie chciałem sobie przejechać jeszcze przez tą przełęcz nad Łapszaną. Może wam tam wrzucę jakieś ujęcie z tamtego roku, bo coś nagrywałem. I później chciałem jechać jeszcze na Zakopane, no ale odpuszczam, nie w tą pogodę. Tam są organizowane co roku przez Moto Podhale właśnie rozpoczęcie sezonu. W tym roku miałem być i jakoś tak wyszło, że nie dałem rady, ale może za rok się spotkamy. Problem jest taki, że to jest przeważnie na początku maja, koniec kwietnia i często jest jeszcze pogoda właśnie brzydka i zimno, no a ja z Wiednia mam jednak 500 km, ale na pewno się wybiorę w którymś roku. Może jakaś kawa wejdzie? Bo jest 6 stopni, jadę od godziny 8, która jest godzina 10:30, jeszcze nie miałem przerwy i trochę przemarzłem. Halo, witam. Tak, gdzie ty mnie widziałeś? No tankowałem się na stacji. Jadę do Wiednia, no. Ładną mam pogodę, co? No dziękuję. To do zobaczenia w Austrii. Na razie, cześć. Ale ten świat jest mały. Dosłownie przed chwilą zadzwonił kolega do mnie z Austrii, który również jeździ motocyklem. I dzwoni do mnie, mówi: ty jesteś teraz gdzieś w Nowym Targu? Ja mówię: tak, przed chwilą tankowałem się. No właśnie przejeżdżałem. Ja za chwilę jadę do Austrii, bo on też pracuje w Austrii, mieszka w Austrii. Mówi: tylko ja jadę samochodem, a zauważyłem ciebie, że jedziesz motocyklem. A tak w ogóle to oglądał moje filmy na kanale, także tak się poznaliśmy. I już razem jeździliśmy tam w Austrii, w naszych okolicach. Dla osób, które lubią oglądać takie właśnie motorelacje, motowyprawy, to zapraszam na mój kanał. Tam na listach na playlistach mam posegregowane również inne wyjazdy z tamtego roku, jak do Serbii samotnie, do Słowenii, do Polski, do Kotliny Kłodzkiej oraz Bałkany z chłopakami. Także jak ktoś lubi takie filmy, jest pierwszy raz na moim kanale, to odsyłam na mój kanał, tam znajdziecie wszystkie serie. I zapraszam również do subskrypcji tego kanału, ustawienia sobie w dzwoneczku powiadomień wszystkie, wtedy dostaniecie powiadomienia, jak wrzucam nowy film, ponieważ już za niedługo, za 3 tygodnie, od momentu kiedy to teraz nagrywam, bo jest połowa maja, mamy zaplanowany z chłopakami trip, tak jak co roku, jedziemy na 5 motocykli, nie będę zdradzał jeszcze gdzie, powiem tylko tyle, że pojedziemy na południe Europy i przepłyniemy promem i może tyle, nic więcej. A śledźcie mój kanał, to dowiecie się, gdzie byliśmy. No i oczywiście na moich social mediach, na TikToku, na Instagramie, wszystko jest pod tą samą nazwą, mam tam relacje na bieżąco, jak gdzieś jestem, to dodaję przeważnie codziennie jakieś relacje, gdzie jestem, jakieś zdjęcia i tak dalej. Także zapraszam. No i oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie, tak aby mógł ten kanał się rozwijać, bo pomaga mi to bardzo w docieraniu do nowych osób. Jeszcze jedno krótkie info, mam na kanale w playliście poradniki. Mam tam również kilka filmów takich z Bałkanów. Pokazuję najciekawsze miejsca, drogi, pliki GPX, trasy do pobrania, punkty z Google Maps dokładnie. Jeżeli ktoś planuje sobie jakiś wyjazd, to ma krótkich kilka filmów po 10 minut. Tam jest wszystko pokazane, które moim zdaniem miejsca, które drogi są ciekawe do odwiedzenia. Jeżeli ktoś właśnie planuje sobie jakiś wyjazd i zastanawia się, gdzie pojechać, no to możecie sobie taki film odpalić i tam macie wszystko po kolei pokazane, omówione. W opisie filmu oczywiście również wszystko do pobrania, nie trzeba nigdzie szukać, kombinować, można sobie bardzo szybko trasę stworzyć.
info dla osób, którzy zastanawiają się, czy nie zacząć podróżować. Pamiętajcie, obrazki te z Instagrama i z YouTube'a, gdzie wszyscy pokazują piękne widoki, ciepło i tak dalej. To nie zawsze tak jest. Czasami trzeba właśnie tak jak teraz, w 7 stopniach, w deszczu, w wiatrze, cały dzień po 8-10 godzin jechać. I trzeba to naprawdę lubić, żeby nie zrazić się do takich podróży. Nie zawsze jest pięknie. Czasami jest właśnie tak jak dziś. Jak ktoś tego nie lubi i właśnie siedzi teraz w domu, pije sobie ciepłą herbatkę i sobie myśli, nie, no to ja wolałbym jednak nie jechać, no to właśnie trzeba się zastanowić, zanim ktoś pojedzie. Ale jak nie spróbujesz, o właśnie teraz wieje zimno, jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Ta pani na stacji benzynowej, co tankowałem, patrzy się na mnie i mówi, co, zima na motorek, no nie? Ja mówię, no zima. No i doczekałem się o 17 w końcu normalnej pogody. Tylko że tak wieje, że chce mi głowę urwać. Słoneczko się przewija po raz pierwszy od 3 dni. Ale dziwnie. To co, skoro już jestem niedaleko domu, to może 2 słowa podsumowania. Wyjechałem na kilka godzin na węgierskie szutry, a okazało się, że spędziłem 5-6 dni na Węgrzech, Słowacji, w Polsce. Odwiedziłem moje regiony, rodzinę i wracam z powrotem do domu. Prawie 2000 km. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dajcie znać, co sądzicie o Węgrzech, o tym regionie, w którym byłem. I zapraszam na kolejne moje wyjazdy i na inne filmy również na kanale, na mojego bloga rmoto.adv.com. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?